Cześć piękny internauto. Na samym wstępie chciałbym Ci z całego serca podziękować za decyzję o zakupie tego mini kursu AI Designera. Jestem pewny, że się nie zawiedziesz, bo żyjemy w niesamowitych czasach, gdzie technologia rozwija się praktycznie z dnia na dzień i dzisiaj za pomocą kilku prostych sztuczek, promptu odpowiednio spreparowanego do narzędzi od OpenAI, jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki, jak nie setki grafik za darmo lub pół darmo na poziomie grafika klasy światowej. Jest to niesamowita okazja, bo jesteśmy w stanie dostać za śmieszne pieniądze i w niespotykanym dotychczasie grafiki, które były wcześniej zarezerwowane dla wielomilionowych albo dziesięciotysięcznych kampanii budżetowych i akcji marketingowych. Tak naprawdę, co sobie wymyślisz, to jesteś w stanie w moment wygenerować, stworzyć i puścić na to reklamy. Tutaj chciałbym tylko zachęcić do tego, żeby jeśli będziesz wykorzystywać te grafiki, czy to do miniaturek na YouTubie, czy do postów organicznych, czy do reklam na Meta, to zachęcam zawsze do testowania. Tym bardziej, że produkcja grafik teraz jest tak szybka i tak prosta, że naprawdę nie wiem, jak leniwym trzeba być, żeby nie wygenerować przynajmniej 5 grafik i przetestować tych 5 grafik, która będzie najlepiej działała. No ale nie o tym jest ten mini kursik, dlatego zapraszam Cię do pierwszej lekcji i jeszcze raz dziękuję. Na razie. Ok, zanim przejdziemy do tworzenia grafik i reklam, chciałbym pokrótce pomówić o narzędziach, z których będziemy korzystać. I po pierwsze jest to ChatGPT. Będziemy go wykorzystywać do tworzenia profesjonalnych i dobrze skrojonych komend dla narzędzia robiącego grafiki. I to po pierwsze ułatwi nam proces kreatywny. Po drugie upewni się, że Sora, czyli ten procesor graficzny, który będzie tworzył nam reklamy, będzie dobrze to interpretował i układał. I po trzecie prompty pisane przez ChatGPT dla Sory, czyli dla narzędzia graficznego, za pomocą naszej komendy układają się w taki sposób, że istnieje dużo mniejsza szansa na literówki w tekście. One się czasami zdarzają, to jest całkowicie normalne, no bo narzędzie nam z niczego robi w pełni profesjonalną reklamę, ale dzięki temu, że korzystamy z dwóch narzędzi, a nie z jednego w sumie, to minimalizujemy ten problem. I tak jak wspomniałem, pierwszym narzędziem będzie ChatGPT. Do takich delikatnych zastosowań i pierwszego przecierania w zupełności wystarczy nam darmowa wersja, bo poradzi sobie i z naszym promptem, z naszym komendą dla agenta. Osobiście zalecam plusa z tego względu, że po pierwsze możemy stworzyć własnego agenta, gdzie nie będziemy musieli wklejać non-stop naszej komendy i po prostu na szybko będziemy mogli sobie przejść u mnie to się nazywa grafik V2, naciskasz grafik V2 i od razu piszesz, do czego potrzebujesz reklamy i jak ma wyglądać. I on momentalnie tworzy ci prompty do Sory. I to wygląda super. I jest naprawdę przyjemne, jest dużo wygodniejsze niż wracanie, szukanie całe za każdym razem tej komendy. Następnym narzędziem, z którego będziemy korzystać, to narzędzie z tej samej firmy, więc te ceny, które tutaj widzicie, dotyczą jednego i drugiego jakby w sumie. To nie jest, że jeśli chcemy mieć pakiet plus, to musimy tu 20 i tu 20. To jest jedne $20. Jeśli chodzi o generowanie grafik, no to w wersji darmowej możemy wygenerować 3 zdjęcia dziennie. Przy dobrych promptach, czyli przy tych komendach i nie bardzo skomplikowanych pomysłach, jesteśmy w stanie stworzyć dosłownie 3 grafiki dziennie. Jeśli będziemy musieli zamieścić więcej tekstu, będą potrzebne poprawki tego tekstu, no to może się zdarzyć tak, że będziemy potrzebować 3 poprawek do jednej grafiki i z tych 3 darmówek zrobimy jedną grafikę reklamową. Dlatego polecam
no tą wersję plus za $20 z tego względu, że możemy tworzyć bez limitu dziennego 2 grafiki naraz. No i to znacząco po prostu przyspiesza cały proces kreatywny. I ostatnią rzeczą, ostatnim narzędziem, o którym powiem, jest nasz prompt, czyli taka rozległa komenda, w jaki sposób ma się zachowywać ChatGPT, co ma robić i w jaki sposób ma robić, po to, żeby ułatwić nam całą pracę. I ten plik będzie, znajdziecie go pod spodem w załącznikach, pod tym filmem. Tyle, że zachęcam raz na jakiś czas odwiedzać kurs, ponieważ ten prompt będzie raz na jakiś czas aktualizowany, bo narzędzia się zmieniają, robią się coraz lepsze, więc my też będziemy chcieli wykorzystywać 100-110% ze skuteczności narzędzia. Dlatego będziemy po prostu go aktualizować i otwarcie będziemy się tym dzielić, bo jakby nie widzę sensu tego nie robić. To tyle, jeśli chodzi o narzędzia. Dzięki. Ok, zaczynam od najważniejszego elementu, czyli od prompta dla grafika, czyli dla takiej złożonej komendy, co ma robić grafik, w jaki sposób i w jakiej formie ma podawać nam informacje zwrotne. Dostęp do prompta masz poniżej, jest wyeksportowany plik w PDF-ie albo będzie link do tego doksa, po to, żebyśmy mogli regularnie go aktualizować, jak wspomniałem we wcześniejszej lekcji. I tak naprawdę na tym etapie jedyne, co musisz zrobić, żeby przejść dalej, to skopiować tą komendę i jeśli masz wersję plus, czyli możesz tworzyć własnych agentów, to wejdź, odkryj model GPT, utwórz nowy model. Ja pokażę już na istniejącym. Tworzysz sobie taki modelek i pojawi ci się takie okno, gdzie jakby będziesz mówił agentowi, co ma robić. Agent to jest specjalnie spreparowana sztuczna inteligencja, która będzie się zachować w bardzo konkretny sposób. Czyli jeśli będziesz zaczynał nową rozmowę z agentem, to nie musisz go od początku wprowadzać, jakie mamy dzisiaj zadanie, co będziemy musieli zrobić i tak dalej, i tak dalej. Naciskasz skonfiguruj. Tutaj opisujesz sobie, jak ci się żywnie podoba i do czego będziesz go potrzebować. W tym miejscu wklejasz tego prompta, tą całą instrukcję. Tutaj ja tak naprawdę odznaczam to wszystko, bo nie jest nam to potrzebne. Zapisujemy i mamy gotowego agenta. Jeśli nie masz wersji plus i korzystasz z darmowej wersji, to po prostu w tym miejscu wklejasz komendę, wysyłasz ją i potem normalnie zaczynasz pracować z tymczasowym agentem, albo możesz potem wracać sobie do tego z powrotem czatu. I teraz tak naprawdę, żeby wyprodukować grafikę, czy to produktu, czy jakiejś konkretnej usługi, to zaczynamy wprowadzać naszego agenta w tą konkretną instrukcję. Czyli jeśli chcemy zrobić na przykład no nie wiem, załóżmy, że sprzedajemy reklamy Google Ads. Stwórz mi reklamę dla usługi Google Ads dla hydraulików. Zaczynam użyć, kombinować. Gdzieś tam przeprowadza sobie jakieś logiczne procesy. Czasami od razu poda nam prompt na samym początku, czasami musimy z nim wymienić ze dwie, trzy wiadomości. Tutaj wybrał nam kolorystykę, wybrał nam style graficzne. Tu wybiera czcionki.
elementy, jakie ewentualnie mogą dodatkowo być na takiej grafice. I jeśli wszystko jest w porządku, to tak naprawdę nie musimy nic z nim wymieniać i daje nam pierwszą grafikę. Czasami przedstawia je w formie JSON-a. Nie jest to idealna forma, ale Sora sobie z nią spokojnie radzi. Teraz przechodzimy do naszej Sory. Ustawiamy sobie tutaj grafiki, nie zdjęcia. Wybieramy format, jaki chcemy. 3:2 na przykład nadaje się prawie że idealnie na miniaturki YouTube'a albo jakieś poziome posty na social mediach. 1:1 to się nadaje i do reklam, i do postów organicznych. Też 1:1 można spokojnie wykorzystywać na przykład w newsletterach. Tak samo 3:2. 2:3 jest to format pionowy, który jest najbardziej zbliżony do telefonów komórkowych. Tak jak tutaj na przykład widzimy Kebab Paka. To jest format 2:3. W tym miejscu wybieramy sobie, czy ma nam wytworzyć jedną czy dwie grafiki w tym samym czasie. Jeśli dopiero testujemy sobie warianty, które zaraz pokażę, to lepiej wybrać tą jedną formę z tego względu, że no nie wiemy, która grafika nam się spodoba i nad którą będziemy chcieli konkretnie popracować. W międzyczasie, kiedy tam nam robi grafikę, możemy go poprosić: stwórz kilka różnych wariantów tej reklamy z różnymi hakami. Haki z angielskiego hooks to są w formie perswazji pisanej i reklamy. Takie zdania, które zatrzymują ludzi i wyłapują spośród całej społeczności ludzi, dla których jest konkretnie ta usługa, ten produkt. I na przykład do kogoś lepiej może trafić, że szuka więcej zleceń, dla kogoś innego dominacja jego branży w jego okolicy. Damy sobie już kolejny prompt. Tutaj zdominuj swoją okolicę, klienci dzwonią sami, oszczędzaj czas i pieniądze. Są to tak naprawdę różne sposoby przedstawienia tego samego problemu, tej samej usługi, tego samego rozwiązania. Możemy sobie już przygotować trzeci wariant. Dobra, myślę, że tu spauzuję. O, jednak nie muszę. Jak widzicie, już pierwsza grafika moim zdaniem świetnie wpasowuje się i w naszą niszę, i w klienta. Wrzucimy sobie przy okazji kolejną wersję. Generalnie na tym etapie poznałeś już 99% całej metody. Także jeśli spodziewałeś się czegoś więcej, no to nie jest to tak naprawdę, jest to tak proste. To, co sobie jeszcze przetestujemy, to możemy sobie stworzyć na przykład tu. Teraz stworzymy reklamę młotka
Nie, klucza dla hydraulika. Klucza dla hydraulika. Klucz hydrauliczny. Jakiś konkretny bym chciał, taki ładniutki. Powiedzmy, ta sztuka nam się podoba. Robię to czysto po to, żebyśmy mieli grafikę do naszej reklamy. Żebyśmy mogli przećwiczyć też tworzenie grafik konkretnych produktów. Teraz stworzymy reklamę klucza dla hydraulika sprzedawanego w sklepie internetowym z darmową wysyłką od 99 zł. I teraz tak. Nasz agent sam w sobie już bardzo dobrze wyłapie ten klucz i z reguły bardzo dobrze opisuje je. Tutaj widzicie, w trochę innej formie nam podał nasz prompt, ale jakby to nie jest w ogóle żaden problem. I teraz tak, możemy albo po prostu tutaj wygenerował nam w międzyczasie trzecią grafikę. Możemy albo zaproponować mu po prostu kreację tylko i wyłącznie z opisu, czyli Sora, nie widząc naszego produktu, stworzy nam reklamę na podstawie opisu, który dał mu ChatGPT, albo możemy zrobić jeszcze w taki sposób, że dostarczymy grafikę. Tutaj obiecamy Sorze, że grafika jest naszą własnością i nie łamiemy żadnych praw. Nie robimy dziwnych grafik z udziałem aktorów. Czasami jak jest duże obłożenie, to mimo tego, że platforma zapewnia nam niby tworzenie 2 grafik na raz, no to może nam rzucić tą informację, że jest duże obciążenie i możemy w tej chwili robić tylko 1 sztukę na raz. Dlatego poczekamy sobie na stworzenie tej jednej grafiki. Ja będę starał się wycinać takie nudne miejsca i nudne momenty po to, żeby nie tracić czasu. I z szacunku do twojego czasu. Tak wygląda grafika zrobiona przez czat, tylko i wyłącznie z opisu. Jeśli potrzebujemy, żeby był bardziej zbliżony, to wysyłamy po prostu prompt razem z grafiką. Jeśli jakimś cudem trafiłaby się nam literówka, bo czasami się zdarzają, ale widzę, że z każdym dniem są coraz rzadsze, to możemy zrobić to na 2 sposoby. Albo możemy sobie wejść w tą grafikę i możemy zrobić remix i zaznaczyć dany element i napisać, co nam nie pasuje, typu, że nie wiem, uciął literkę w słowie, ale z mojego doświadczenia nie jest to najlepsza metoda i ona i tak nie zawsze działa. Jest dużo mniej doskonała, czyli dużo gorzej poprawia zdjęcia niż generuje je na nowo. I dużo lepiej jest po prostu wybrać sobie edytuj prompt, skopiować dla tej kreacji ten prompt, cofnąć się z powrotem do naszych grafik, wkleić go z powrotem, wybrać po prostu 2 warianty i zrobić go od nowa. I przelecieć kilka razy, 2-3 razy, jeśli będzie trzeba, przez po prostu ten proces, aż w końcu dostaniemy
tą grafikę, która nam się podoba, bez żadnych literówek. I tak naprawdę jest to cała esencja tej wiedzy. Nic więcej nie potrzebujesz, żeby robić grafiki na światowym poziomie, które możesz wykorzystać w reklamach, w postach na social media i w nieskończonej liczbie innych miejsc. Dlatego z całego serca Ci dziękuję i powodzenia. A, jeszcze jakim ja bym był człowiekiem, jakbym w połowie zakończył wszystko, nie pokazując w jaki sposób wygenerowało nam klucz hydrauliczny z wykorzystaniem grafiki dostarczonej do Sora. Wygląda to w taki sposób. Osobiście mam wrażenie, że z opisu zrobił to trochę lepiej, ale przy bardziej skomplikowanych produktach przekazywanie zdjęcia może być dużo precyzyjniejsze, dużo lepsze. Tak samo jeśli chcielibyśmy, żeby była zawarta jakaś konkretna grafika na produkcie, albo że produkt wyglądał w konkretny sposób, to możemy po prostu dorzucić zdjęcie produktu i powiedzieć, że ma wyglądać konkretnie w taki sposób. Tyle. Dzięki.